narzucał bardzo wysokie tempo. Niejednokrotnie nie byłem w stanie sprostać. Faktycznie pamiętam takie lata, kiedy ciągnęliśmy i windowaliśmy ten poziom w Polsce do granic naszych możliwości. Janusz bardzo dobrze czuł samochód, jeździł bardzo precyzyjnie, bardzo potrafił kierownicą wyłapać od razu, jak samochód się prowadzi. Janusz był fantastycznym, naprawdę fantastycznym kolegą. Cały czas trudno mi przez gardło przechodzi słowo był, bo dla mnie on cały czas jest. Łapanów. Niewielka miejscowość położona w obrębie Podgórza Karpackiego w województwie małopolskim niedaleko Krakowa. To jeden z wielu zakątków południowej Polski, w których życie zdaje się płynąć nieco wolniej. Choć i tu bywały takie dni, w których spokój i rutyna ustępowały miejsca sportowym emocjom. Historia Łapanowa to również rajdy samochodowe, które na tamtejszych drogach zagościły jeszcze za czasów PRL. Szybkie auta, najlepsi kierowcy i duch sportowej rywalizacji przyciągały wielu młodych kibiców, marzących o rajdowej karierze. Jednym z nich był urodzony w 1969 roku w Łapanowie Janusz Kulig. Mieszkaliśmy, nie mieliśmy jeszcze swojego domu, warunki były dosyć prymitywne. Bawić się z nim samochodem. Ja musiałem być kierowcą, a on był pasażerem za mną. On już kombinował, że on będzie mi mówił, jak ja mam jechać. Siadał na progu, siadaliśmy w drzwiach. On siedział za mną, no i musiałem kierować i te odgłosy ustami robił. Ja też musiałem to robić. Oczywiście byliśmy, jak to się mówi, soczyście to wychodziło, to wiadomo. Ale za moment twierdził, że ja to źle robię, on przesiadał się, on kierował. Nauka jazdy samochodem przyszła nastoletniemu Januszowi z dużą łatwością, dlatego za kółko zdarzało mu się wsiadać jeszcze przed ukończeniem szkoły podstawowej. Robił to, aby pomóc rodzicom w obowiązkach związanych z prowadzeniem fermy. Helena i Jan Kuligowie mieli do syna duże zaufanie. Wiedzieli, że jego pasja do motoryzacji rozwijała się w zgodzie z rozsądkiem. Zresztą, jak sami twierdzili, Janusza i tak nie dało się odciągnąć od samochodów. O tym, jak dobrze czuł się za kierownicą, opowiadał m.in. pisarz Jerzy Pilch, który w jednym ze swoich felietonów tak wspominał pewien lipcowy dzień z końcówki lat 80. Upalne lato spędzałem u teściów pod Krakowem. Rozmaicie się stamtąd podróżowało. A to teść jechał, a to szwagierka podrzuciła, a to PKS-em się człowiek dotelepał. Pewnego dnia, jak wszystkie sposoby zawiodły, zabrałem się okazją z synem przyjaciół teścia. Chryste Panie, jak ten smarkacz jechał. Był w absolutnej harmonii z samochodem. Jednego nie wykonał niepewnego ruchu. Ruch był jego naturalnym żywiołem. Nigdy już potem nie spotkałem i pewnie nie spotkam kogoś tak suwerennie panującego nad pojazdem. Zdumiewający był dojrzały spokój tego 18-latka. Jazda z Łapanowa w tamten olśniewający lipcowy dzień była jak epifania. Droga była rzeką, samochód był rybą. Chłopak był po prostu stworzony do jeżdżenia autem. Marzył, że zostanie kierowcą rajdowym. Nazywał się Janusz Kulig. Na przełomie lat 80. i 90. wielu kierowców rajdowych zaczynało swoją karierę od tego samego samochodu – Fiata 126P. Auto produkowane przez polską FSO było tanie, łatwo dostępne i w miarę proste w przygotowaniu do zawodów. Dlatego, korzystając z okazji, Janusz Kulig kupił używanego malucha od swojego szwagra.
Realia jazdy polskim Fiatem nie były mu obce, bowiem to właśnie takim samochodem dojeżdżał do krakowskiego technikum budowlanego, gdzie razem z Dariuszem Burkatem, kolegą ze szkolnej ławki, snuli plany na rajdową przyszłość. Rok 91. Oczywiście rozpocząłem od polskiego małego Fiata, jak podejrzewam większość zawodników, którzy zaczęli się w to bawić. Samochód już leciwy, bo bodajże 8-letni, odkupiony od szwagra, uszkodzony, naprawiony w garażu u mojego kolegi, mechanika Andrzeja Kuśnierza, wspólnymi siłami. No i oczywiście pierwsze KJS-y. Początki jak to początki. Nie były najłatwiejsze. Brak doświadczenia i ograniczony budżet dawały się we znaki, ale młodym zapaleńcom nie brakowało ani sprytu, ani determinacji, dzięki którym pod koniec roku 91 świeżo upieczona załoga Kulik Burkat zadebiutowała w rajdowej stawce. Niemniej prawdziwy test charakterów przyszedł dopiero w kolejnym sezonie, bowiem to właśnie rok 92 był dla Kulika i Burkata pierwszym pełnym cyklem na trasach zaliczanych do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Powiedzieć, że rok 92 wystawił ambicje krakowskiego duetu na dużą próbę, to nie powiedzieć nic. Już podczas otwierającego kalendarz dolnośląskiego rajdu zimowego Fiat odmówił posłuszeństwa, w wyniku czego ostatnie 2 kilometry Kulik i Burkat spędzili na pchaniu samochodu w kierunku mety. Awaryjność i spore ograniczenia techniczne Malucha w porównaniu do rajdówek lepiej wyposażonej konkurencji nie były jedynym wyzwaniem. Wiele do życzenia pozostawiały również budżetowe warunki, w których młodzi debiutanci funkcjonowali pomiędzy startami, tak jak wtedy, gdy w jednym niewielkim pokoju przyszło spać 7 osobom, bowiem w walkę o najlepszy wynik zaangażowana była nie tylko sama załoga. Nieodłącznym elementem zespołu byli m.in. bliscy Janusza Kulika, tata Jan, mama Helena oraz siostra Ewa wraz z mężem, którzy wspierali swoich zawodników na trasie i podczas serwisów. Wspólne wysiłki nie poszły na marne, bowiem pomimo wielu trudności Kulik i Burkat ukończyli 3 z 5 wymagających rajdów, w których brali udział. Najważniejsze były jednak pokłady nowego doświadczenia, wliczając w to naukę hamowania lewą nogą, umiejętności, bez której w kolejnych latach trudno byłoby walczyć o najlepsze rezultaty. Po raz pierwszy użyłem lewej nogi na hamulcu właśnie jadąc maluchem. To była sytuacja bardzo zabawna na rajdzie Elmotu. Zrobiłem to w zasadzie podświadomie, nie do końca wiedziałem wtedy co robię, natomiast czułem, że przód samochodu mi odjeżdża. Nie chciałem ściągać nogi z gazu i samoczynnie naciskając lekko pedał hamulca dociążyłem ten przód i okazało się, że to było bardzo skuteczne. Niezłe wyniki osiągnięte za kierownicą Fiata zaostrzyły apetyt krakowskiego duetu na kolejne starty. Choć, jak się okazało, rywalizacja w nowym, 93 roku zeszła na drugi tor, już na samym jego początku. W wyniku poważnego wypadku podczas zimowego rajdu dolnośląskiego życie stracił wielokrotny mistrz Polski Marian Bublewicz. Śmierć tak utytułowanego kierowcy była gorzkim dowodem na to, z jakim ryzykiem wiąże się udział w rajdach samochodowych. Niemniej, pomimo żałobnej atmosfery, kolejne eliminacje przeprowadzono zgodnie z planem. W przypadku Kulika i Burkata dobra dyspozycja w Maluchu zaowocowała nawiązaniem współpracy z rafinerią Trzebinia i przesiadką do lepszej, choć już nieco wysłużonej, Toyoty Corolli grupy A. Tu warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 90. samochody biorące udział w Mistrzostwach Polski dzielono przede wszystkim na 2 grupy – N oraz A. Podstawową różnicą pomiędzy nimi był zakres możliwych modyfikacji mających na celu polepszenie osiągów pojazdu. W grupie N przeróbki były bardzo ograniczone, wprost przeciwnie do grupy A, w której zespoły mogły sobie pozwolić na o wiele więcej. Następnie obie grupy dzielono na poszczególne klasy w zależności od pojemności silnika. Taki system sprawiał, że zawodnicy dysponujący słabszymi samochodami, nie pozwalającymi na podjęcie skutecznej walki o czołowe miejsca w najbardziej prestiżowej klasyfikacji generalnej, mogli nadal rywalizować o wysokie miejsca w swoich klasach. I tak właśnie było w przypadku Kulika i Burkata, którzy na koniec roku 93 uplasowali się na 4. pozycji w swojej licznie obsadzonej klasie.
Odsuńcie się stamtąd! Zaczynał Maluchem. Już pamiętam go w Maluchu. Wtedy takie były czasy, że wszyscy zaczynaliśmy Maluchami. No a potem jeździł kadetem bodajże i to już go bardzo dokładnie pamiętam, bo od razu rzucał się w oczy jako kierowca rajdowy. Bo był szybki. Myślę, że był od początku było widać w nim taką wolę walki mistrza. Po krótkiej przygodzie z Toyotą Corollą, Kulik i Burkhardt przesiedli się do Opla Kadeta, w którym przyszło im spędzić kolejne 2 lata, obfitujące w pierwsze poważne sukcesy. Mowa tu przede wszystkim o wywalczonym w 1995 roku Mistrzostwie Polski w klasie N3. Sukces ten był jednocześnie zwieńczeniem kilkuletniej współpracy krakowskiego duetu. Powodem takiego stanu była decyzja Dariusza Burkhardta, który ze względów rodzinnych na pewien czas ograniczył swój udział w zawodach. W ten sposób miejsce po prawej stronie Janusza Kuliga zajął Jarosław Baran, który doświadczenie zdobywał obok takich wspaniałych kierowców jak Leszek Kuzaj, Piotr Kufrej czy Waldemar Doskrocz. Kuligowi zależało więc na dobrym zaprezentowaniu się przed nowym pilotem, o czym swego czasu opowiadał sam Jarosław Baran. Janusz chciał zaimponować mi tym, że jest szybki, a ja z kolei starałem się nie pokazywać, że w niektórych momentach potwornie się bałem. Do tamtej pory nie jeździłem z kierowcą tak radykalnie wykorzystującym możliwości auta. Na drodze było więcej lodu niż śniegu. Jechaliśmy na wąskich, kolcowanych oponach, ale samochód latał w poprzek drogi. Taka to była prędkość. Zastanawiałem się, czy Janusz powtórzy to na kolejnych przejazdach, które, jak się później okazało, były identyczne. Walder Doskrocz i Robert Gryczyński ściągali czapki z głów. Mówili o Januszu albo talent, albo wariat. W świecie rajdowym jest tak, kiedy wsiada się w dużym zespole do nowego samochodu, kierowca nie przychodzi z reguły incognito, tylko zna tego kierowcę, wie kim on jest. Jest taka często stosowana zasada, że mechanicy, a głównie inżynier robi różne żarty kierowcy po to, żeby wyczuć, czy kierowca wie, o czym rozmawia, czy to jest partner w tym sporcie. Polega to na tym, że ustawia się na przykład jakiś parametr samochodu ewidentnie nieprawidłowo, po to, żeby sprawdzić, czy kierowca ma to czucie, czy on jest w stanie po sposobie prowadzenia samochodu, jego reakcji, czy jest w stanie wyczuć, że coś zostało nieprawidłowo w tym aucie ustawione. Nie pamiętam sytuacji, w której Janusz by tego po pierwszych kilometrach nie wyczuł i w kilku sytuacjach wzbudził tym bardzo duży podziw i taki szacunek w ekipie. Później praca szła naprawdę bardzo, bardzo gładko i odnieśliśmy sporo sukcesów. Swój pierwszy wspólny sezon w roku 96 Kulik i Baran pojechali w przygotowanym specjalnie dla nich Oplu Astrze Grupy A. Pomimo kilku problemów technicznych, takich jak słynny otwierający się bagażnik, załoga szybko zgrała się z nowym samochodem, prezentując jego imponujące możliwości, między innymi podczas rajdu krakowskiego, którego odcinki specjalne przebiegały przez Łapanów, tam gdzie marzenia Janusza Kuliga o karierze kierowcy rajdowego zaczęły kiełkować. Powiedz mi, jak to się stało, że weszłeś w posiadanie tak znakomitego samochodu? Jakie masz oczekiwania w związku z tym, że takim samochodem będziesz jeździł w tym roku? No jakby na poparcie tej decyzji był start na Wiśle pożyczonym agrupowym samochodem. No, jakoś w miarę nam tam udało się dojechać. Nasi sponsorzy, czyli rafineria, zadecydowała o tym, że na ten sezon zafunduje nam właśnie taki samochód. Stąd też wypożyczyliśmy ten samochód od firmy ProRace Development, dokładnie tej samej firmy, od której wypożyczyliśmy kadeta. Świetne występy reprezentantów Automobil Klubu Krakowskiego, zakończone zdobyciem 2. miejsca w klasie F2 i 8. w generalce, zwróciły uwagę zespołu Renault, który jeszcze przed końcem roku wystąpił z ofertą współpracy, otwierając przed Kuligiem i Baranem jeden z najważniejszych rozdziałów w ich karierach. Ostatnie miesiące, listopad bądź grudzień roku 96, jesteśmy zaproszeni do Warszawy na kolację z prezesem Renault Polska. Oczywiście czujemy z Jarkiem dreszczyk emocji, pewnie będziemy rozmawiać o roku 97. Tak się też stało. Podczas kolacji prezes oznajmia nam, że zespół będzie jednozałogowy. No i w 97 roku wszystko się potoczyło już jak w bajce w zasadzie.
Do rywalizacji w roku 97 Kulik i Baran przystąpili jako oficjalna i jedyna załoga Renault Polska, otrzymując do dyspozycji najnowszą broń francuskiego producenta, przednionapędowe Renault Megane Maxi grupy A w charakterystycznym żółtym kolorze. Tak oto pasja i determinacja, które Janusz Kulik rozpalił w sobie jeszcze za kierownicą własnoręcznie przerobionego Fiata, zaowocowały współpracą z zespołem przygotowanym do walki o najwyższe lokaty. Pierwsze wspomnienie: Janusz uroczy, wesoły, sympatyczny chłopak, który wyniósł na pewno z domu po pierwsze ogromną kulturę osobistą, po drugie duży optymizm i wielki szacunek do ludzi. Podjęliśmy decyzję, że chcemy postawić na młodego, rozwojowego zawodnika, który po 3 latach zdobędzie dla nas mistrzostwo w klasyfikacji generalnej. Wybranie Janusza Kulika do zespołu Renault spośród innych, bardziej doświadczonych kandydatów okazało się strzałem w dziesiątkę. Rajdowiec czuł się w przednionapędowym Megane Maxi jak ryba w wodzie. Francuskie auto było potwornie mocne, wprost idealne na szybkie polskie odcinki specjalne. Zresztą o tym, że był to samochód wyjątkowy pod każdym względem, świadczą słowa samego Kulika, który ten model wspominał z największym sentymentem przez resztę swojej kariery. Co więcej, to właśnie w Megane Maxi podczas rajdu Elmot Kulik i Baran odnieśli swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Fantastyczna dyspozycja załogi w połączeniu ze świetnie przygotowanym samochodem sprawiła, że Kulik i Baran z podium nie schodzili przez większość roku 97, podejmując równą walkę z autami napędzanymi na 4 koła. Z tego powodu Kulika zaczęto nazywać królem ośki i jak się okazało, nie było to przesadą, bowiem to właśnie załoga Renault Polska zakończyła sezon na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, zwyciężając również w klasach F2 i A7. I tak oto po 6 latach od rajdowego debiutu Janusz Kulik przekuł chłopięce marzenia w rzeczywistość, zdobywając tytuł rajdowego samochodowego mistrza Polski w roku 1997. Janusz, jak się czuje nowy mistrz Polski? Ojej, bardzo miło. Coś pięknego. Myślę, że ciężko na to pracowaliśmy. Trochę szczęścia, wspaniały zespół. Ojej, chyba jakieś takie dobre wiatry wiały w tym roku dla nas. Tworzą razem najlepszą załogę rajdową w Polsce. Najlepszą załogę rajdową 1997 roku. Widzieliście kiedyś Kulik, który pędzi w 300 albo może i 400 koni i to mechanicznych? A tak właśnie jeździ rajdowy mistrz Polski Janusz Kulik. Zdobycie tytułu mistrza Polski w oczywisty sposób przełożyło się na wzrost popularności Janusza Kulika, choć sam rajdowiec daleki był od popadania w samo uwielbienie. Twierdził, że najgorszym wrogiem kierowcy jest przeświadczenie o własnej nieomylności. Nie bał się mówić, że dużą rolę w jego sukcesach odegrało szczęście, choć co do tego, że miał wielki talent, też nie było wątpliwości. Lubił, gdy trasa stawiała przed nim wyzwania. Doskonale czuł się zarówno na śniegu, jak i szutrze. Nie ukrywał jednak, że stres towarzyszył mu przy każdym starcie i że nawet ktoś tak zaprawiony w boju jak mistrz Polski musi nad sobą pracować. Pytany o swoje umiejętności, wielokrotnie powtarzał: wiem jedno, uczę się wciąż. Jak myślisz, co ja powinienem zrobić, żeby w tym programie móc się naprawdę z tobą zmierzyć?
Wiesz, myślę, że widziałem tutaj takie urządzenie, tor wyścigowy. Tak jest. I właśnie teraz poproszę o ten tor wyścigowy. Proszę o podłączenie urządzenia. Słuchaj, ja naprawdę to rozumiem, że to tylko to. Dzięki. Poczekaj, który jest... Mamy jakiś test? Przed każdymi zawodami odbywają się testy. Tak, no zobaczymy, czy to... nie wiem, który jest który. To może najpierw ty. O, już. Tylko nie wiem, czy tutaj dobrze jest wsadzony ten... Ups! A podobno lubisz śliskie nawierzchnie. A na poznaniu na tytuł. No dobrze. O, podobno lubię śliskie nawierzchnie. No, słuchajcie, czy widać zawodowstwo? Nie, dobra. Słuchaj, to ustawmy się tutaj na tej, powiedzmy przy tym. Okej, ile okrążeń? No, załóżmy 3 okrążenia. Dobra. Jedziemy? 3, 4. No ja może jeszcze trochę bardziej zachowawczo. Uwaga, akcja! Czekam. Nie, no co ty są? Czekam. Dobra, jedziemy. No moim... Widziałeś poślizg? Widziałeś? Widziałem. Dobra. No moim zdaniem teraz znalazłem się w sytuacji, w której później mógłbyś nie podać, że nielegalnie tutaj na tor wróciłem, więc... Słuchaj, no bardzo ci dziękuję, ale od razu jak się rozbawił, nie? Bardzo ci dziękuję. Wspinając się po kolejnych szczeblach kariery, Janusz Kulik nie zapominał o ludziach, dzięki którym było to możliwe. Pomimo że ze swoim pierwszym pilotem, Dariuszem Burkatem, rozstał się pod koniec roku 95, jemu również podziękował po zdobyciu tytułu mistrzowskiego 2 lata później. Pracę pilotów Kulik szanował i podziwiał jak mało kto, bowiem sam nie najlepiej znosił jazdę na prawym fotelu. Pytany o to, na czym polega magia rajdów samochodowych, odpowiadał: to 2 ludzi mających do siebie bezgraniczne zaufanie oraz czas i przestrzeń do pokonania. Zdarza się, że na szybkim odcinku widzę wzniesienie, za którym będzie zakręt. Po układzie drzew i konfiguracji drogi wydaje mi się, że zakręt idzie w prawo, ale pilot dyktuje lewy. Na liczniku jest 200 km na godzinę. Skręcam w lewo, wpisuję się w zakręt, nie widząc go. To jest właśnie bezgraniczne zaufanie. W takich momentach pilotowi ufam bardziej niż sobie. Prawy pełny 50. Uwaga, prawy szczytem. Przechodzi w pełne hamowanie, prawy 3 minus. Prawy 3 minus. Do prawy pełny ślisko. 120. Janusz był ujmujący w swoim sposobie bycia, a także w wyrażaniu wdzięczności za to, co jego przyjaciele robili dla niego. To znaczy, nigdy nie było tak, że po zakończeniu rajdu Janusz mówi: to ja panom dziękuję bardzo, wracacie do domów, a ja idę na spotkanie ze sponsorami, czy na kolację porajdową, idziemy to opijać. Nie. Wszyscy jak stali, szli z Januszem na wspólną kolację. Janusz miał ciepło wokół siebie, wytwarzał pewną atmosferę, która każdemu odpowiadała. Wszyscy do niego lgnęli. Kolejny sezon za kierownicą Renault Megane Maxi, pomalowanego tym razem na niebiesko, zapowiadał się równie ekscytująco. Niestety, pomimo kilku zwycięstw, awaria na rajdzie Polski przekreśliła szansę Kulika i Barana na obronę tytułu. Rok 98 zakończyli więc na 2. miejscu w generalce, niemniej miłym pocieszeniem było Mistrzostwo Europy Środkowej, które Kulik wywalczył wraz ze słowackim pilotem Emilem Horniaczkiem w przerwach pomiędzy startami w Polsce. Lewy 5 minut. 50 hamowanie piach, prawy 2 półciągły. 80. Lewy 4,5. Ale wszystko co dobre też się kiedyś skończy. Tak było w przypadku działalności rajdowej zespołu Renault Polska, który wraz z końcem 98 roku wycofał się z dalszej rywalizacji. Kulik i Baran zostali bez samochodu i sponsora, ale tylko na chwilę. Zainteresowanie współpracą wyraził zespół Marlboro Mobile One, dysponujący wówczas 4-napędowymi autami WRC, zbudowanymi z myślą o startach w najbardziej wymagających rajdach zaliczanych do Mistrzostw Świata. I choć takie samochody postrzegane są jako najlepsze z najlepszych, czerwony Ford Escort oddany do użytku Kulika i Barana nie zrobił najlepszego pierwszego wrażenia. W roku 99 dostaliśmy możliwość pojechania magicznym samochodem z literkami WRC. Był to Ford, wtedy Escort jeszcze.
Samochód, który wydaje mi się, że ładniej wyglądał niż jeździł. Auto prezentowało się doskonale, ale pamiętam nasze pierwsze spotkanie z tym samochodem na lotnisku gdzieś głęboko w Anglii. Pamiętam pierwsze metry tym autem, po przesiadce oczywiście z Megana. Po chwili jazdy wsiadł Jarek Baran, mój pilot. Wystartowaliśmy, Jarek mówi, no to odkręć. W sensie, pokaż możliwości tego samochodu. Moja odpowiedź była, ja już odkręciłem. Czyli generalnie byliśmy troszeczkę rozczarowani parametrami tego samochodu, ale myślę, że te warunki w Anglii nie były zbyt korzystne dla prezentacji tego samochodu. Pomimo startu w barwach zespołu dysponującego bardzo pokaźnym budżetem, już zimowy rajd dolnośląski, pierwszy w kabinie Forda Escorta WRC, zapadł w pamięci polskiej załogi na długi czas. Awaryjny układ elektryczny sprawił, że do zadań Jarosława Barana, poza już i tak wymagającym pilotowaniem, należało przełączanie kabli pomiędzy 3 akumulatorami, które podczas jazdy musiał trzymać pomiędzy nogami. Janusz spokojnie jedzie. Widać, że się uczy. Janusz, dawaj czadu za przejazd, Janusz! Tak jak mówię, no nie będziemy na pewno stawiać wszystkiego na jedną kartę. Na początku zaczniemy, podejrzewam, spokojnie i zobaczymy. Być może, jeżeli będę się czuł dobrze, na tyle silnie i mocno w tym samochodzie, to może troszkę przyspieszę później. Na razie spokojnie. Problemy wysłużonego Forda rozwiązały się w dość efektowny sposób kilka miesięcy później, na rajdzie Polski, kiedy to podczas odcinka specjalnego przebiegającego przez Łapanów krakowska załoga przetoczyła się przez dach. Szansę na kontynuowanie jazdy przekreślił pożar, który w szybkim tempie pochłonął czerwoną rajdówkę, pozostawiając Kuliga i Barana ze spalonym wrakiem. Nie wiem, czy zasugerowałem się leżący wcześniej w rowie Seatem, czy to mnie na sam ułamek sekundy zdekoncentrowało, troszkę opóźniłem hamowanie i skutkiem czego było to, że samochód znalazł się za bardzo po prawej stronie, złapaliśmy pobocze, no i natychmiast samochód się ślizgnął, wciągło nas do rowu, przewróciliśmy się 2 razy przez dach, no a potem się zapaliło i trzeba było szybko uciekać. Jarek, twoja opowieść. Podobna, w zasadzie powiedziałbym nic szczególnego, nawet będąc już połową tyłu w rowie, myśleliśmy, że to jakoś się nam obejdzie, szczęściem wyfartujemy się, ale coś nas przytrzymało, no i daliśmy 2 dachy, normalnie, klasycznie. Gdy wrak Escorta nieco ostygł, do akcji wkroczyli kolekcjonerzy pamiątek, odkręcając wszystko, co zdołało ocaleć. Przewody, Sylwek. Wałek weź, tu. Wałek rozumiem. Bierz wałek. I na ścianę go. A ja. Nie będzie wisiał. Kolekcja. Spalenie samochodu WRC, w dodatku niemalże pod własnym domem, trudno jest rozpatrywać w kategorii pozytywnych zdarzeń. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W następstwie wypadku Kulik i Baran otrzymali kolejnego Forda Escorta, młodszego i bardziej zaawansowanego technicznie od swojego poprzednika. Choć i tu nie obyło się bez małej przygody. Już podczas rajdu Cormoran, kolejnego w kalendarzu po feralnym rajdzie Polski, załoga Marlboro Mobile One dachowała po raz drugi. Z tą różnicą, że tym razem udało się uniknąć pożaru, a same zniszczenia nie były na tyle poważne, aby wykluczyć pokiereszowanego Forda z dalszej rywalizacji. Pomimo pozytywnego nastawienia do życia, Janusz Kulik nie ukrywał, że 2 podobne do siebie wypadki w ciągu 2 następujących po sobie rajdów zasiały w jego głowie ziarno zwątpienia co do jazdy w samochodzie 4-napędowym. Wydaje się jednak, że zupełnie niesłusznie, bowiem pomimo dachowania i straty kilkunastu cennych sekund, Kulik i Baran dojechali do mety rajdu Cormoran z 2. najlepszym czasem. To był dla nas bardzo trudny rajd. Mieliśmy dużo szczęścia przy dachowaniu, że ten samochód dojechał do mety. Duże słowa uznania dla serwisu, który doprowadził ten samochód do tego, że mogliśmy ten rajd ukończyć. Utrzymał ten samochód w stanie takim technicznym, który pozwolił nam jechać, pozwolił nam walczyć.
W sytuacjach zwątpienia wielkim wsparciem dla Janusza Kuliga, poza wspomnianymi już rodzicami i siostrą, była żona Agnieszka, z którą razem wychowywali kilkuletnią córkę. Dobre relacje rodzinne były według Kuliga jednym z fundamentów udanej kariery zawodowej. Czas przeznaczony na starty w rajdach starał się nadrabiać z bliskimi, kiedy tylko mógł, choć zawsze było mu mało. Marzył o zorganizowaniu pracy w taki sposób, aby być w stanie poświęcić dla rodziny chociaż jeden pełny miesiąc w roku. Niestety nie było to takie proste, biorąc pod uwagę wszelkie zobowiązania zawodowe, do których Kulig starał się podchodzić z uśmiechem na ustach. Jego pogodne usposobienie i duże poczucie humoru przysporzyły mu sporo popularności zarówno wśród dziennikarzy, jak i kibiców, którzy o Januszu Kuligu mówili wprost. Był gwiazdą, ale nie gwiazdorem. Pamiętam taką sytuację przed jednym z rajdów. Przyszedł, powiedział: słuchaj, wiesz co, widziałem cię na teście tam na tym nawrocie. Wydaje mi się, że trochę za szeroko jedziesz. Potrzebnie uślizgujesz te tylnie koła na przykład. Spróbuj. Powinien być lepszy czas. Wygrałem ten rajd. On przyszedł i mówi: zadziałało, co? Ja mówię: no wiesz, zadziałało. Po prostu taka cały czas nuta życzliwości i sympatii. No bardzo i tu by my musieli... Bardzo szybko. Tak, i tu by musieli się... Zapisz jeszcze 87 lewej to jest ostatni. Tak. Tylko teraz No. czy masz wszystkie podpisane po kolei? No nie wiem, bo się z początku ja to se piszę lewy pod lewym, a prawy pod nawracamy prawym. się? Zawracamy, ja. No i trudno, zrobimy taką próbę. No to ręczny działa? Działa. Ej, kuj! No. Janusz, ale takie coś mi nie rób. Co jest, serduszko? No Bije mocno? Zaskoczył mnie, no. Tak jakby jakoś miniuma ujrzał. Pomimo dwóch dachowań i początkowych problemów z funkcjonowaniem samochodu, swój pierwszy pełny sezon w kabinie czteronapędowej rajdówki załoga ukończyła z tytułem wicemistrzów Polski. Co więcej, zamykając kalendarz, Kulig i Baran udali się do Wielkiej Brytanii, aby na tamtejszym rajdzie zadebiutować w eliminacji zaliczanej do Mistrzostw Świata. I choć z powodu wypadku zawodów nie udało się ukończyć, sama możliwość wystartowania w imprezie tej rangi była dla załogi ważnym wydarzeniem. Był to również ostatni rajd krakowskiego duetu w Fordzie w Escorcie, ponieważ wraz z początkiem roku 2000 Kulig i Baran przesiedli się do Forda Focusa, wtedy najnowszej broni amerykańskiego producenta. Za mną najnowsze nasze dziecko, a więc Ford Focus WRC. Auto, które w tym roku zostało przygotowane przez firmę M-Sport i dzięki Marlboro, Ford i Mobil będę mógł tym samochodem startować w pełnym programie Mistrzostw Polski. No, takie podstawowe różnice. Auto jest zdecydowanie bardziej zwrotne od Escorta. Dużą różnicę stanowi rozstaw osi tego samochodu. Auto jest bardzo agresywne, bardzo szybko reaguje na kierownicę, przy tym posłuszne. Wydaje się, że pierwszy po przejechaniu dosłownie kilkuset metrów czy kilometra tym samochodem mogą sobie zdecydowanie na więcej pozwolić niż rok temu wsiadając po raz pierwszy do Forda Escorta. Poza małą wpadką ze skrzynią biegów na pierwszym rajdzie, samochód spisywał się bardzo dobrze. Realne zagrożenie na drodze po drugi tytuł mistrzowski stwarzał jedynie Leszek Kuzaj w Toyocie Corolli WRC. Ale nawet on nie był w stanie pokonać biało-czerwonej załogi Forda Focusa. 5 pierwszych miejsc w 7 przejechanych eliminacjach zagwarantowało Kuligowi i Baranowi drugi tytuł rajdowych mistrzów Polski. Niezwykle cenną częścią tego sukcesu było efektowne zwycięstwo w rozgrywanym w województwie warmińsko-mazurskim rajdzie Kormoran, pokonując tym samym pochodzącego z tamtejszych stron Krzysztofa Hołowczyca. Zdobyliśmy tytuł mistrzów polskiej klasyfikacji generalnej. Korzystając z okazji chciałem całemu mojemu zespołowi serdecznie za to podziękować. Pracowali wszyscy naprawdę ciężko na ten wynik i bardzo się cieszę, że mogę z tymi ludźmi współpracować. Dziękuję Wam bardzo. Narzucał bardzo wysokie tempo. Niejednokrotnie nie byłem w stanie sprostać. I faktycznie pamiętam takie lata, kiedy ciągnęliśmy i windowaliśmy ten poziom w Polsce do granic naszych możliwości.
O ile rywalizacja pomiędzy Czulidiem, Kuzajem i Hołowczycem w roku 2000 napotkała spore ograniczenia z powodu nieobecności tego ostatniego na większości polskich eliminacji, o tyle rok 2001 upłynął pod znakiem jednego z najbardziej ekscytujących sezonów w historii polskich rajdów. Walka pomiędzy trójką najlepszych kierowców toczyła się do ostatniej rundy, obfitując po drodze w dramatyczne momenty. Jednym z nich był niewątpliwie wypadek podczas rajdu Polski, kiedy to Czulid i Baran, próbując nadrobić stratę do Leszka Kuzaja, wypadli z trasy przy prędkości 150 km/h. Janusz Czulid tak zapamiętał tamte chwile. Zanim samochód hamowany jedynie przez naturalne przeszkody zatrzymał się, upłynęło kilka sekund, które trwały całą wieczność. Modliłem się, żeby to się już skończyło. Samochód frunął w powietrzu, później koziołkując uderzył w drzewa. Przez chwilę nie wierzyłem, że żyjemy. W samochodzie nie było ani jednego elementu, który nie został uszkodzony, z wyjątkiem kierowcy i pilota. To był nasz najcięższy wypadek. Po nim mogę powiedzieć, że wróciłem z dalekiej podróży. Niestety na takim bardzo szybkim mostku, notabene on ma swoją nazwę, nazywa się Mostkiem Orskiego, ponieważ tam kiedyś Lech Orski rozbił swojego Volkswagena. To bardzo szybka partia, samochód podskoczył, spadł na pobocze, na piasek, śliznął się i opuściliśmy drogę. No było zacnie, samochodu nie ma, było parę drzew i parę dachów. Wszystko jest ok, jak widać, nic nam się nie stało szczęśliwie, ale na pewno był to mój największy wypadek. Żyjesz? Cieszę się, przestraszyłem się. Kto stał na drodze? Janusz. Ty, tak mi się wydawało. Janusz. Strasznie mi przykro, ale... Mister. Witam świecie żywych, cieszę się, że jesteś. Kurwa, rozumiem. Zgodnie ze słowami Czulida, załoga Forda Focusa wyszła z wypadku cało, a przynajmniej cało pod względem fizycznym. Nieco gorzej miała się kwestia psychiki, o czym Jarosław Baran wspominał w jednym z wywiadów. 2 tygodnie później startowaliśmy na Kormoranie. Janusz jechał z opatrunkiem na żebrach. Na pierwszym OS-ie, kilka kilometrów po starcie, zbliżaliśmy się do miejsca, gdzie droga skręcała szybkim łukiem w szpalerze drzew. Na liczniku mieliśmy ponad 180 km/h, a ja w duchu zadawałem sobie pytanie, czy o to właśnie mi chodzi. W życiu tak się nie bałem. Na mecie jakiegoś OS-u usłyszałem głos Janusza w słuchawkach. Jarek, nie pojadę szybciej. Jeszcze nie dzisiaj. Janusz bardzo dobrze czuł samochód, jeździł bardzo precyzyjnie, bardzo potrafił kierownicą wyłapać od razu, jak samochód się prowadzi. Jak wsiadł do mojego samochodu, ustawialiśmy zawieszenie w lesie. I pojechał moją Hondą tak, jak mi się jeszcze nigdy wcześniej nie udało. I pod sam koniec tego odcinka testowego wylecieliśmy z drogi, i nie groźnie, ale wylecieliśmy w krzaki. No i jakoś tak nie przepadałem za jeżdżeniem z prawej strony i trochę byłem zdenerwowany. Mnie poklepał w kolano i mówi, nie przejmuj się, ja mam farta, ty też będziesz miał farta. Wypadek na rajdzie Polski, choć pozostawił po sobie rysę, nie powstrzymał Czulida przed zdobyciem 3. tytułu mistrzowskiego w klasyfikacji generalnej. Trzeba jednak przyznać, że walka toczyła się do ostatnich metrów ostatniej eliminacji. I to dosłownie. Chodzi bowiem o moment, gdy podczas zamykającego sezon rajdu warszawskiego załoga Forda Focusa o mały włos nie dachowała przed samym finiszem. Wszystko za sprawą opony, o którą Czulid przypadkowo zahaczył, w wyniku czego końcowe metry na warszawskim Bemowie Ford Focus pokonał zaledwie na 2 kołach. Towarzyszące temu wówczas emocje oddaje najlepiej reakcja Krzysztofa Hołowczyca, który całą sytuację obserwował z pozycji wicelidera w klasyfikacji generalnej. O Jezu. Widziałeś, Igor, kurwa. Ale dobra, no, miał szczęście. Rób fajdę, rób tych ludzi. Janusz, kilka słów. Sam nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. W końcu na tym rajdzie stał się wielki wypadek, nasz kolega, czy wielki dramat, nasz kolega zginął. I to na pewno przygasza tą radość, aczkolwiek jestem szczęśliwy. Wygraliśmy ten sezon. Na tym nie najlepszym rajdzie, nie ma się co oszukiwać, ale dla nas bardzo ciężki sezon. I myślę, że ci, którzy w nas wierzyli i trzymali za nas do końca, nie zawiedli się. Serdecznie im dziękuję za to.
Rok 2001 dla Janusza Kulida to również zdobyte Mistrzostwo Słowacji. Niestety wraz ze schyłkiem tamtego sezonu końca dobiegł 3-letni kontrakt polskiej załogi z zespołem Marlboro Ford Mobile One. I nawet jeśli sukcesy Kulida i Barana przemawiały za przedłużeniem współpracy, wykonanie tego utrudniły wprowadzone wówczas przez rząd ustawowe ograniczenia w zakresie reklamowania wyrobów tytoniowych. Na skutek tego producenci takich marek jak Marlboro, Mocne czy Jan III Sobieski wycofali się z dalszego finansowania zespołów rajdowych Janusza Kulida, Krzysztofa Hołowczyca czy Leszka Kuzaja. Drastyczne uszczuplenie budżetu sprawiło, że nawet tacy utytułowani kierowcy jak trzykrotny mistrz Polski Janusz Kulik zmuszeni byli do samodzielnego szukania nowych sponsorów, o czym doskonale pamięta Jarosław Baran. Ze starego układu pozostał Mobil i Ford, ale musieliśmy zgromadzić pozostałą, wcale niemałą część budżetu. Muszę przyznać, że Janusz wtedy mi zaimponował. Przyszło mu pukać od drzwi do drzwi w poszukiwaniu środków i z reguły słyszeć „nie, dziękujemy”. Janusz jednak wykazywał się ogromną odpornością psychiczną. Miał dar przekonywania ludzi, umiejętność zarażania swoją pasją. Nie rezygnował, wyznając zasadę „wyproszą cię drzwiami, to wróć oknem”. Spotykał się, przekonywał, drążył, no i coś tam powoli rosło. Poszukiwania nowych partnerów zaowocowały nawiązaniem współpracy z zespołem Seata i choć już pierwszy start w kabinie Cordoby WRC zakończył się zwycięstwem, jazda w samochodzie hiszpańskiego producenta trwała zaledwie przez 3 rajdy. Górę wzięły sportowe ambicje Kulida i Barana, którzy zamiast bić się o 4. tytuł w Polsce, woleli spróbować swoich sił w walce o Mistrzostwo Europy. Udział w czempionacie Starego Kontynentu i powrót do Forda Focusa umożliwiła im współpraca z czeską stajnią Jolly Club oraz zespołem Mobile One Brock Goodyear. I co tu dużo mówić, już pierwszy na liście startów polskiej załogi rajd Turcji o najwyższym współczynniku trudności padł łupem Kulida i Barana. That was our first win rally with coefficient 20 in Europe Championship. Elimination. On the last service area we must change our steering rack because something was broke and was blocked some time. We drive late to the time control 5 minutes and we hit 50-second penalty and the difference was only 24 or 23 seconds between me and Anthony. The last stage we must drive very fast and we won. I'm happy. Zwycięstwo w Turcji było jedynie początkiem dobrych zagranicznych występów biało-czerwonej załogi. W kolejnych miesiącach Kulik i Baran meldowali się na podium w Bułgarii, Grecji, Szwajcarii i kilku innych krajach, zbliżając się do upragnionego tytułu. Ich głównymi konkurentami do końcowego zwycięstwa byli Włosi, Renato Travaglia i jego pilot Flavio Zanella. Do rozstrzygającego starcia doszło na francuskiej ziemi, podczas październikowego rajdu Antibes, na który zespół polskiej załogi wypożyczył świetnego Peugeota 206 WRC, takiego samego, w którym Travaglia i Zanella startowali przez cały sezon. No, staram się wjeżdżać ten samochód tak szybko, jak tylko mogę. Auto spisuje się na razie bardzo dobrze i trochę przypomina mi ten samochód Renault Maxi Megane, już mówiłem o tym. Prowadzi się tak podobnie, jest bardzo takiego kartowate. 3, 2, 1, go. 10, 6 prawy szczytem, 10, uwaga, 4 prawy szczytem do hak lewy, bardzo krótki, do 3 plus lewy. Pomimo najlepszych starań polskiej załogi, wliczając w to wygranie 7 z 16 odcinków specjalnych w zupełnie nowym dla Kulida samochodzie, biało-czerwoni zameldowali się na mecie rajdu Antibes z drugim najlepszym czasem, kończąc ogólną rywalizację w 2002 roku z tytułem wicemistrzów Europy. Pierwsze miejsce jest tylko jedno i tym razem zdobył je Renato Travaglia, choć myślę, że zdobył je po naprawdę wyrównanej i takiej ciężkiej walce. Startowaliśmy tutaj nowym samochodem dla nas i to zadanie było, można powiedzieć, podwójne, ale decyzja była dobra. Pologne qui flotte sur le championnat d'Europe sur le rallye d'Antibes, amplement mérité avec
Victoire, c'est parti avec Janusz Kulik qui est le premier à faire, comme on dit, usage des cartouches qui lui ont été données. Malikunia, il a... W roku 2003 Kulik i Baran skoncentrowali się na Mistrzostwach Świata w klasie samochodów produkcyjnych, serii towarzyszącej głównemu cyklowi WRC, bazującej na bardziej budżetowych autach z ograniczonym zakresem modyfikacji. Międzynarodową rywalizację krakowski duet rozpoczął od zwycięstwa w rajdzie Szwecji, które wkrótce potem zostało unieważnione. Dobre nastroje popsuli sędziowie, którzy w Mitsubishi Lancerze Evo polskiej załogi dopatrzyli się niezgodności koła zamachowego z homologacją. Nieco osłody przyniosło drugie miejsce w rajdzie Meksyku. Niestety nie były to zawody zaliczane do Mistrzostw Świata. Wprost przeciwnie do kolejnego w kalendarzu rajdu Nowej Zelandii, którego z powodu problemów technicznych nie udało się ukończyć. Szło nam nadspodziewanie dobrze, ale niestety na ostatnim odcinku dnia dzisiejszego nasz samochód dosłownie stanął. Prawdopodobnie jakiś problem wystąpił z zasilaniem w układzie paliwowym i nie mogliśmy kontynuować. Nie dojechaliśmy do mety OS-u, dosłownie 1,5 kilometra przed metą lotną. Samochód się zatrzymał. Rajd Nowej Zelandii, choć nie ukończony, zapisał się w historii polskiego motorsportu jako ostatnie wspólne zawody Janusza Kuliga i Jarosława Barana. Ponoć za decyzją o rozstaniu stało pewnego rodzaju zmęczenie, choć niezależnie od powodu, faktem jest, że po 7 wspólnych latach miejsce Barana zajęli najpierw Dariusz Burkhardt, a następnie Maciej Szczepaniak, z którym Kulik jeździł już do końca sezonu. Ich dobre występy w Niemczech i Francji zaowocowały ostatecznie 8. miejscem w klasyfikacji generalnej. Po trudnych i wyczerpujących startach na światowych OS-ach przyszedł czas powrotu na własne podwórko. Rok 2004 miał upłynąć pod znakiem powrotu do regularnych występów na polskich trasach, tym razem za kierownicą przednionapędowego Fiata Punto S1600. Będziemy startować w 7 eliminacjach, oczywiście samochodem Fiat Punto Super 1600, ale również postaramy się pojechać w wybranych eliminacjach Mistrzostw Europy. Jeżeli uda nam się dopiąć sprawy budżetowe, to być może nawet pojedziemy cały program eliminacji Mistrzostw Europy. Współpraca z włoskim producentem miała otworzyć nowy rozdział w karierze Janusza Kuliga, niemniej duże zmiany czekały go również w życiu prywatnym. Razem z żoną Agnieszką czekali na narodziny drugiej córki. Co więcej, 3-krotny mistrz Polski był coraz bliżej zakupu swojego motoryzacyjnego marzenia – legendarnej Lancia Stratos, ikony rajdów lat 70. o niezwykłej, agresywnej sylwetce i wspaniałym silniku Ferrari Dino. Można więc powiedzieć, że nie tylko nowy sezon zapowiadał się ekscytująco. Kochająca rodzina, udana i wciąż rozwijająca się kariera sportowa, szansa na spełnienie motoryzacyjnego marzenia oraz nieustanna chęć do działania sprawiały, że życie niespełna 35-letniego Janusza Kuliga układało się tak, jak mógł sobie wymarzyć. Aż do pewnego zimowego wieczoru. W piątek 13 lutego 2004 roku w przejeżdżającego przez strzeżony przejazd kolejowy w Rzezawie Janusza Kuliga uderzył jadący z Zielonej Góry pociąg pospieszny Ślązak. Tamtego dnia rajdowiec wracał do domu ze spotkania z młodzieżą, prowadząc swojego Fiata Stilo w kierunku Krakowa. Wpadła w pewnym momencie pani z krzykiem, że samochód wjechał pod pociąg. No i weszliśmy patrzeć, ja mówię, że no nic nie widać, gdzie może się zdawało. Nie, mówi, bo ona to widziała, minął ją ten samochód i wpadł pod ten pociąg. Według relacji przybyłych na miejsce ratowników siła uderzenia była tak duża, że silnik samochodu znaleziono 50 metrów dalej, a sam pojazd zakleszczył się pomiędzy rozpędzonym składem a nieczynnym słupem trakcyjnym. I choć świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli z pomocą, obrażenia wewnętrzne, w tym pęknięcie aorty spowodowane przez zaciśnięty pas bezpieczeństwa, doprowadziły ostatecznie do śmierci Janusza Kuliga. Podnosisz telefon i słyszysz, że twój kumpel, z którym 2 dni wcześniej rozmawiałeś o planach najbliższej przyszłości, jakichś wspólnych, właśnie w sposób zupełnie idiotyczny poniósł śmierć.
O ile już sama śmierć Janusza Kuliga wzbudziła ogromne poruszenie, o tyle okoliczności, w których do niej doszło, trudno było opisać inaczej niż szokujące. Okazało się bowiem, że pomimo nadjeżdżającego pociągu, dróżniczka obsługująca przejazd nie opuściła szlabanów ani nie włączyła czerwonej sygnalizacji ostrzegawczej. Co gorsza, dostrzeżenie niebezpieczeństwa z punktu widzenia kierowcy utrudniały nie tylko drzewa, ale i znajdujące się przy torach zabudowania, włącznie z budynkiem dróżnika, a wszystko to po zmroku i przy intensywnych opadach śniegu. Wtedy, kiedy akurat zdarzył się wypadek, trochę tu inaczej miejsce wyglądało, ponieważ tu, gdzie jest biały samochód, były ubikacje, za nimi drzewa owocowe, i także tylko była możliwość, żeby zobaczyć cokolwiek przez tą drogę. Przy czym wtedy padał śnieg z dużymi płatami śniegu, to była noc, wobec tego widoczność była utrudniona. Bliżej tutaj na naszej prawej stronie była hałda ziemi, która też utrudniała widoczność. Stały tu jak teraz samochody, które zasłaniają widoczność. No i przy samych torach stał budynek stacyjny i żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć, trzeba było wjechać na tory kolejowe, żeby w ogóle widzieć, że pociąg nadjeżdża. Proces 50-letniej dróżniczki Michaliny K., oskarżonej o niedopełnienie ciążących na niej obowiązków służbowych i doprowadzenie do wypadku zakończonego śmiercią Janusza Kuliga, rozpoczął się kilka miesięcy po tym zdarzeniu. Zdaniem obrony domagającej się uniewinnienia kobiety, Janusz Kulik poruszał się z nadmierną prędkością, nie zważając na swoje bezpieczeństwo. Próba zrzucenia częściowej odpowiedzialności na kierowcę kłóciła się z ustaleniami prokuratury, która w oparciu o opinie biegłych, jak i zeznania świadków jadących za Fiatem Stilo przyjęła, że Janusz Kulik nie tylko jechał zgodnie z przepisami, ale i nie mógł zauważyć pociągu w odpowiednim momencie z powodu wieloczynnikowego ograniczenia widoczności. To był naprawdę wzór kierowcy. Bardzo nieprzyjemne dla jakby myślę wszystkich bliskich Janusza, osób, które go znały. Są wszystkie komentarze, które miałyby sugerować o tym, że skoro rajdowiec, to pewno jechał bardzo szybko, pewno jechał niebezpiecznie i to jest szczególnie w przypadku osoby Janusza bardzo przykre i krzywdzące. Kolejny argument obrony dotyczył przestarzałego systemu łączności pomiędzy pracownikami kolei oraz niewłaściwego poinformowania Michaliny K. o nadjeżdżającym pociągu. Adwokaci wskazali, że dyżurny ruchu Kazimierz S. w ciągu jednego połączenia telefonicznego zawiadomił dróżniczkę o 2 pociągach, choć powinien był to zrobić oddzielnie. Takie zaniedbanie mogło skutkować nieporozumieniem co do liczby spodziewanych przejazdów. Co więcej, mężczyzna nie zażądał potwierdzenia odbioru przekazanych informacji, nie zadbał o zsynchronizowanie zegarów, a ponadto, według opinii biegłych, pracował najprawdopodobniej po spożyciu alkoholu. I choć nieprawidłowości te poskutkowały złożeniem wniosku przeciwko Kazimierzowi S. do sądu grodzkiego, popełnione przez niego zaniedbania nie zmieniły spojrzenia prokuratury na Michalinę K. Wykazano bowiem, że kobieta została poinformowana o nadjeżdżającym pociągu zarówno przez Kazimierza S., jak i dróżniczkę z poprzedniej stacji położonej na trasie Ślązaka. I nawet jeśli w wyniku zaniedbań popełnionych przez dyżurnego doszło do nieporozumienia w kwestii przejazdów, za obowiązek Michaliny K. uznano upewnienie się, czy każdy pociąg nadjedzie zgodnie ze znanym jej rozkładem. Po takim wypadku ciężko wrócić jest do tej wykonywanej pracy, a z drugiej strony niejako niezachowanie tych procedur zmuszają tutaj nasz zakład, czy zmusiły do podjęcia stosownych procedur, aby jednak pani nie opuściła tutaj szeregi naszych pracowników. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bochni Michalina K. została skazana na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Wobec kobiety orzeczono również 5-letni zakaz wykonywania zawodu dróżnika, wykluczając jednocześnie jakąkolwiek winę polskiego rajdowca. Wymierzając wyrok w zawieszeniu, sąd wziął pod uwagę postawę rodziców Janusza Kuliga, którzy pomimo niewyobrażalnej straty postanowili wybaczyć Michalinie K. Twierdzili, że ich syn postąpiłby tak samo. Co więcej, nie chcieli dokładać ciężaru kobiecie, dla której cała sprawa zakończyła się zwolnieniem z pracy, utratą służbowego mieszkania i ciężką depresją. Gdybym powiedział, że w ogóle nie mamy żalu, powiedziałbym nieprawdę. Może ten żal jakiś umiarkowany, bo
Nie chcę nikogo tłumaczyć, to już nie wróci. Sprawy na pewno nie było to zamierzone. Błąd, gafa, wina, absolutnie, absolutnie. Po tej tragedii na drugi dzień byłem na komendzie. Przypadek po prostu. Pani została przywieziona na przesłuchanie. Myśmy odbierali te rzeczy, gdzie policja, straż, wszystko skrzętnie zostało pozbierane, odbieraliśmy i wychodzimy. Zięć, wnuk, ja wychodzę, drzwi są otwarte. Nie wiem, co mnie tchnęło, żeby się zatrzymać. Oczywiście, że przesłuchujący mnie znał. To nie miał powodu, żeby mi powiedzieć, żebym nie wchodził, znał całą sytuację. I wszedłem, nie wiem, kto mnie tam kierował, co mnie tam pociągło. Ta pani była w szoku, była bardzo sfrustrowana, oparta. No ja tak stoję przy niej, podniosła oczy i mówi, jak to pan? Ja mówię, ojciec Janusza. No ona wtedy z tego krzesła osunęła się mi do nóg, zaczęła krzyczeć, przepraszać, że zabiłam panu syna. No i co w takim momencie zrobić? W celu poprawy bezpieczeństwa na torowisku w Rzezawie przejazd wyposażono w lustra drogowe i automatyczne szlabany, a ograniczający widoczność budynek dróżnika zrównano z ziemią. Z miejsca zdarzenia usunięto również nieczynny słup trakcyjny, na którym samochód Janusza Kuliga zatrzymał się po zderzeniu z pociągiem. Niewykluczone, że gdyby nie używany słup usunięto już wcześniej, Fiat Stilo przekoziołkowałby z dala od rozpędzonego składu, zwiększając być może szanse Janusza Kuliga na przeżycie wypadku. Ja się naprawdę o niego nie bałam. Nigdy nie wierzyłam, że jemu może się coś stać złego, że nad nim czuwa ta opatrzność, że jemu się nic nie stanie. Mimo tych wypadków on zawsze wychodził obronną ręką z tego. I tutaj w tej Rzezawie nawet by mi przez myśl nie przeszło, że w takim głupim miejscu, że może zginąć. Nigdy nie pomyślałam o tym, że jemu się może coś stać. Ja powiem o takim momencie, który dla mnie był szalenie przykry. Nigdy nie spodziewałem się, że coś tak absolutnie przyziemnego i prozaicznego może być dramatyczne. To był moment, kiedy musiałem usunąć jego numer z telefonu komórkowego. Numer, na który dzwoniłem kilka razy dziennie przez 8 lat. I mówię, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to jest coś tak prozaicznego i przyziemnego, że to się nie mieści w kontekście tragedii, która się stała, ale radzę wysilić wyobraźnię i pomyśleć, jak to wygląda, gdyby nas spotkało coś takiego. Ten człowiek, który w swoim życiu wziął tyle niebezpiecznych zakrętów, który przejechał tyle niedobrych dróg, trudnych, między drzewami na ogromnej szybkości, zginął w sposób, chciałoby się powiedzieć, zupełnie nieprzewidywalny. Podczas pogrzebu odprawionego na cmentarzu w Łapanowie Janusza Kuliga żegnali wszyscy. Rodzina, przyjaciele, lokalni mieszkańcy, kibice z całej Polski oraz koledzy z rajdowych tras. Ci ostatni, ubrani w sportowe kombinezony, ponieśli trumnę z ciałem mistrza w jego ostatniej drodze. Na cmentarz sprowadzono również samochód, który Kulik prowadził w swoim ostatnim sezonie. A wszystko to w akompaniamencie piosenki We Are The Champions zespołu Queen, bo nie da się zaprzeczyć temu, że Janusz Kulik mistrzem był, jest i będzie. Ja gdzieś w głębi duszy wierzę, że Janusz jeździ jeszcze w rajdach z nami. Ciągle z nami jest, jeszcze się z nim spotykamy, myślimy o sobie. Wielu kibiców wiernych ma, którzy kochają go, którzy na rajdach noszą transparenty. Janusz, jesteś z nami. To jest miara wielkości tego zawodnika.
Pomimo upływu ponad 20 lat od jednego z najczarniejszych dni w historii polskiego motorsportu, pamięć o Januszu Kuligu pozostaje żywa. Wydarzeniem, które co roku przypomina o tej niezwykłej postaci, jest organizowany na terenie Wieliczki rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Mało tego, podobizny obu mistrzów umieszczono na pomniku postawionym w Walimiu koło Wałbrzycha, przy trasie kultowego odcinka specjalnego. Pamiątkowego obelisku nie zabrakło również przy feralnym przejeździe w Rzezawie. Ale pamiętając o tragicznej śmierci Janusza Kuliga, nie można zapomnieć o jego wspaniałym życiu. Życiu sportowca, który na kartach polskiej motoryzacji zapisał się nie tylko jako wybitny rajdowiec, ale przede wszystkim jako porządny człowiek. Moje marzenia, jak się okazuje, zawsze były trochę realne. Może to brzmi paradoksalnie, ale nigdy nie odrywały się w jakiś sposób nieprawdopodobny. Będąc tam, powiedzmy, nastoletnim chłopcem, marzyłem o tym, żeby jeździć takim samochodem. No, gdzieś to się spełniło. Jeżdżąc słabszym samochodem, zawsze marzyłem o samochodzie trochę lepszym. Nie marzyłem o samochodzie takim, który jest nierealny. I jakby te stopnie po kolei po sobie następowały. Nie wiem w tej chwili. Myślę, że przyszedł moment, jakby dać sobie odpowiedź, ewentualnie ile jeszcze jest do zrobienia i co ja mogę jeszcze zrobić.